Jest taka marka samochodów, której jeszcze nie było na karoserii. No nie, raz była, ale jako używana, jako nowa nigdy. Natomiast stworzył ją człowiek, który nienawidzi samochodów spalinowych. Co więcej, nienawidzi samochodów w ogóle, bo postanowił stworzyć takiego autopilota, który już dzisiaj potrafi prowadzić samochód po prostu za Was. Wy nic nie musicie robić. I o ile nie było jej wśród nowych samochodów na karoserii ani razu, to teraz nagle przyjechała i to w 2 egzemplarzach. To jest pierwszy, a to jest drugi i nie otworzę garażu, ponieważ zabrakło prądu w chałupie, więc idę to zrobić z manuala. O, a to jest drugi. W tym samym kolorze. Niczym się nie różnią, tylko wnętrzem. Jakie jest w tym, za chwilę Wam pokażemy. Na dworze dzisiaj jest w chuj zimno, więc pozwolicie, że będę prowadził dzisiejszy odcinek. Z tej pozycji będzie mi bardzo cieplutko i wszystko Wam opowiem. No więc wyobraźcie sobie, że ten samochód ma już całe 10 lat. Powstał w 2012 roku i od tamtego czasu praktycznie w ogóle się nie zmienił. No dobra, trochę się zmienił, ponieważ przemodelowano lekko w nowszym modelu przód, tak aby zminimalizować opory aerodynamiczne przede wszystkim. Tu mamy tylko kratkę wlotu powietrza chłodzącego, akumulatory, natomiast tutaj wszystko mamy płaskie. W poprzedniej generacji nawet inaczej wyglądały halogeny, trochę inne były światła. Aerodynamika w tym wypadku jest jedna z najlepszych na świecie, lepszą ma tylko Mercedes EQS. W tym wypadku CX wynosi 0,208, czyli w zasadzie można przyjąć, że 0,21. To naprawdę doskonały wynik, bo większość samochodów ma 0,28 do 0,30. I na tą aerodynamikę mają wpływ nawet takie akcenciki jak ten tutaj. To jest kamera, która daje nam widok 360 i jest kamerą boczną, a jednocześnie tutaj jest zbudowany kierunkowskaz. Zobaczcie, jak on działa. O, proszę bardzo. Widać teraz, jak ładnie rozbłysł. Albo tutaj, to jak zaprojektowano dokładnie ten tylny błotnik, to nie tylko po to, żeby samochód wyglądał przysadziście z tyłu i żeby był taki muskularny, tylko tutaj opływa go powietrze w taki sposób, że właśnie mamy tak doskonałą aerodynamikę. Podobnie jest z tyłem i z całą powierzchnią tutaj pod podłogą, ona jest idealnie płaska. Nie ma takiego dyfuzora z poziomymi żebrami, tylko wszystko z pionowymi żebrami, tylko wszystko ładnie, całe powietrze jest oddawane tutaj do góry. Srebrne akcenty z poprzednika zastąpiły takie czarne. W wersji, którą my mamy, mamy też taki spoiler i po tym spoilerze możecie poznać właśnie tę wersję, czyli Plaid, tę mocniejszą. 680 koni ma podstawowa Tesla S, natomiast ta 1020 koni i 1400 Nm. Natomiast ten znaczek dowodzi, kochani, tego, że Elon Musk jest naprawdę grubo ponieważ nazwa Plaid nie pochodzi w tym wypadku od tego, że właściciele auta lubią przykrywać się kocykiem w zimowe wieczory. Nie, Plaid jest nawiązaniem do filmu, uwaga, Kosmiczne jaja, gdzie pojawiają się 4 różne rodzaje prędkości. Light speed, czyli prędkość światła, ridiculous speed, ludicrous speed i Plaid speed. Silny, puść Państwu film teraz. Felunek mamy tutaj nieoryginalny, w sensie niestandardowy, nieseryjny. O, może tak, ponieważ seryjnie mamy felgę 19-calową, ta ma 21 cali i kosztuje dodatkowo 25 000 złotych. Tapicerka, ta biała, taka kremowa, jaśniutka, taka piękna, że jak dzieci tutaj wsadzicie, to najlepiej to przykryć jakimiś kartonami albo foliami. Kosztuje dodatkowo 15 000 złotych. W standardzie dostajecie... Aha, zamknęli, bali się, że oboma będziemy jeździli. Czarną, o, taką czarną, jak jest tutaj. Z rzeczy dodatkowych możecie zamówić sobie jeszcze autopilota, takiego już najbardziej zaawansowanego za 40 000 złotych. Pytanie, jak będzie sprawował się w warunkach drogowych, polskich. Lakier ten, który tutaj mamy, kosztuje 17-18 000 złotych. W standardzie jest biały, natomiast możecie sobie zamówić też taki metaliczny za 7-8 koła. Będzie wtedy Tesla niebieska. Cena 550 000 złotych wyjściowo, natomiast jak ją dopakujecie w te wszystkie felgi, autopiloty i całą resztę, to zamkniecie się w kwocie powyżej 700 000 złotych. Samo auto jest dosyć spore. Nie widać tego w rzeczywistości, jak na nie patrzycie, szczególnie z boku, ale ma prawie 5 metrów długości, a rozstaw osi to prawie 3 metry, więc naprawdę jest spore. Na szerokość to prawie 2 metry, bez 3,5 cm. Bagażnik. Tesla pisze, że to 700
90 litrów niemal, ale kompletnie tego po nim nie widać. Prawdopodobnie tę pojemność zmierzono razem z tą wielką powierzchnią. Tu macie kabelki różne do ładowania, ale gdybyście się ich pozbyli, a nawet jeżeli one tutaj leżą, to Wam wejdą jeszcze na przykład 2 walizki kabinowe, albo przynajmniej 1, albo 18 plecaków. Oprócz tego tutaj schowka, macie jeszcze schowek tu na przykład na gaśnicę albo inne pierdoły. To, co mnie się w tym wypadku podobuje, to to, że to jest naprawdę nieźle wykończone, a to jest coś, do czego Tesla nas nie przyzwyczaiła. Dobre wykończenie. Naprawdę, a tutaj jest wszystko ładnie obite, nie można mieć żadnych zastrzeżeń, tu jakaś taka siateczka do przytrzymywania. Siedzenia dzielą się w proporcji 60:40. Tutaj zwalniają się tylko elektrozaczepy, więc ono się nie złoży automatycznie, musicie tam sięgnąć i je jeszcze popchnąć, żeby uzyskać całkiem płaską podłogę. No proszę, jak to łatwo się wyjmuje. I zobaczcie, i można zrobić taką półeczkę, która nie ma żadnych bezsensownych szyn do trzymania, która nie ma żadnych sznureczków, która jak się tutaj ją umocuje, to się dobrze trzyma. Jak trzeba coś włożyć, to się ją tylko składa. No ma to swoje zady i walety. Wada jest taka, że jej nigdzie nie schowacie. Ten bagażnik jest na tyle duży, że w poprzedniku, w pierwszej generacji, tym, który był produkowany od 2012 roku, tutaj można było mieć 2 dodatkowe fotele odwrócone tyłem do kierunku jazdy. Takie rozwiązanie kiedyś dawno temu stosowało na przykład Volvo i Mercedes. Podobne były wersje 7-osobowe w kombiakach. Tu dzieciory też siedziały sobie tyłem do kierunku jazdy, no i miały gdzie trzymać nogi, bo przecież tutaj jak się je włożyło, jak się zdjęło tą pokrywę, no to miejsca tutaj jest naprawdę dosyć, więc było nawet im całkiem wygodnie. Czemu zrezygnowano z wersji 7-osobowej? No bo 7-osobowe są już na przykład Tesla Y i X, więc SK pozostaje 5-osobowa. Nie no, walizki musimy wrzucić. Jedna walizka, druga walizka. Zobaczcie, ile tutaj jeszcze przestrzeni zostaje nam na przykład na wsadzenie kabinówki. Niby fajnie, bo zostaje nam tutaj miejsce jeszcze na jakąś kabinówkę, ewentualnie plecaki, natomiast w żadnym wypadku, pod żadnym pozorem, w żadnej konfiguracji nie jest to 790 litrów. Nie wiem, w jakiej pojemności to mierzy Elon Musk, ale jak znam jego, to na pewno znalazł sobie jakieś własne litry i ten 1 litr to jest szklaneczka u niego. 450-500 litrów, to wszystko. Natomiast jak zamkniemy bagażnik, no to wychodzi nam jakość. Wychodzi, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo tutaj wychodzi nam kawałek tego błotnika poza obrys klapy i poza obrys zderzaka. Tutaj też nie jest to równo spasowane, a co ciekawe, z tej strony wszystko gra. Oprócz tego, że tutaj jest większa szpara niż z tej i tutaj z tej strony znowu wystaje błotnik, a nie klapa. Więc tutaj coś poszło nie tak. Ciekawe, jak jest w tej. Tutaj jest w porządku, mniejsza szpara, a tutaj jest tak jak w tamtej. Dokładnie, to odstaje i tutaj odstaje i jeszcze tutaj, o jak lakier pięknie widać. Tutaj zobaczcie wykończenie. No i jak jest z tyłu? O, wada pierwsza, nie włożycie stóp pod fotel, ani pasażera, ani kierowcy, bo to tak wchodzą tylko paluszki, a dalej nie ma tam po prostu przestrzeni i miejsca. Na kolana jest sporo tej przestrzeni, ale siedzi się bardzo nisko, więc zobaczcie, pod jakim kątem mam kolana i jak są wysoko. Spionizowane jest też dosyć oparcie, więc na dłuższe trasy jest tutaj po prostu niewygodna pozycja dla dorosłego do podróżowania. Na dalsze dystanse, na krótsze dacie oczywiście radę. Szczerze mówiąc, to już chyba wolałbym siedzieć tutaj, bo przynajmniej mogę tam głębiej zdecydowanie włożyć nogi. Natomiast rzeczywiście jest to samochód skonfigurowany z tyłu pod kątem 3 osób. Tutaj wejdą 2 i tutaj jeszcze trzecia może siedzieć, bo całkowicie płaska jest podłoga. Bardzo ładna ta tapicerka i naprawdę przyjemna w dotyku. Fajnie, zobaczcie, wyprofilowane te boczki. Bardzo ładne zagłówki. Naprawdę wow. Brakuje czego? Brakuje podłokietnika. Chyba że jest, a ja nie potrafię go otworzyć. A, tu jest przycisk jakiś, słuchajcie. Nie, co to? Kurwa, nie działa. Jest! Tu jest taki przycisk, zobaczcie, i to trzeba, słyszycie, jest zamek elektryczny, który to odblokowuje. No więc mamy ładnie wykończone cup holdery karbonikiem. Tutaj jakaś mikrofibra bardzo przyjemna albo alkantarka. To jest ładnie wyłożone i jednocześnie jest ładowarką indukcyjną. Natomiast mojego telefonu nie ładuje. A nie, ładuje. Jest, włączyło się. Jest dla 2 pasażerów, czyli dla tego, który siedzi po prawej i po lewej. Oprócz tego macie jeszcze
O, to tak? A jak tak położyłem? Jakie fajne. No ładnie to jest rozwiązane, powiem Wam. Tutaj mamy taki duży ekranik, który steruje nam trzecią strefą klimatyzacji. Możemy sobie zwiększać głośność, sterować multimediami. Proszę bardzo, cyk, jedzie, Miley gra. I jeszcze mamy do tego Netflixa, YouTube'a, Twitcha i możemy sobie oglądać po prostu filmiki. I skoro jesteśmy przy tym temacie, to pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. No właśnie, sesja wygasła, trzeba się zalogować. Dobra, ale Wy się zalogujcie i subskrybujcie. To, co bardzo poprawiono względem poprzednika, czyli pierwszej Tesli S, to jakość wykonania. Tamta była zrobiona, no nie oszukujmy się, z pudełek po tiktakach, z jakichś odpadów znalezionych na śmietniku. Wszystko trzeszczało, wszystko wyglądało brzydko, śmierdziało. Tutaj jest już zupełnie inaczej. Jest to absolutnie minimalistyczne, natomiast jest miękkie, przyjemne w dotyku. Nic tutaj nie trzeszczy, nic nie ma prawa się ruszać. To jest miękkie i przyjemne. Tutaj jest tkaninka, też bardzo przyjemna w dotyku. To mięciutkie, fajna wstawka z karbonu. Fajne to jest też mięciutkie, minimalistycznie i przyjemnie. Nawet drzwi jak się otwiera, to nie ma tutaj żadnej fizycznej klamki, tylko to jest taki mini panel dotykowy. Jaki to jest? Ty wiesz jaki? Mówiłeś mi? Haptyczny, o właśnie. Haptyczny. Dotykacie i otwieracie. Fizyczne pozostały przyciski do otwierania szyb. Natomiast jak widzicie, nie ma tutaj żadnych przycisków do sterowania fotelami, do sterowania lusterkami, bo wszystko to robi się z głównego ekranu. O, tu można jedynie sobie ustawić fotel i podparcie lędźwiowe. I to by było na tyle przycisków fizycznych. Nawet nie ma, zwróćcie uwagę tutaj, tradycyjnych kierunkowskazów i nawet w naszej wersji nie ma normalnej, okrągłej kierownicy, tylko jest... Oho, żona przyjechała. Zanim ruszymy w drogę, to jeszcze krótka informacja, skąd my te Tesle w ogóle mamy. Udostępniła nam je fundacja Fun and Drive, żebyśmy sobie pojeździli. Niestety po paru godzinach muszą wrócić do Łodzi, sprawdzili, przetestowali, co jednakowoż zrobiliśmy. Natomiast Wy też możecie coś zrobić. Możecie przejechać się tą Teslą przez 24 godziny albo pojeździć tą Teslą przez 24 godziny, bo mamy konkurs i wygrywają dwie osoby Tesla S Plaid na 24 godziny. Jedna, ta, która najfajniejszy komentarz napisze tutaj pod tym materiałem i my go ocenimy, oczywiście całkowicie subiektywnie, bo nigdy obiektywnie tego nie robimy, a druga osoba, ta, która da największy datek na aukcję, do której link macie tutaj pod materiałem. Aukcja się pomaga, zbieramy na karetkę wspólnie z fundacją Fun and Drive, a Wy możecie wygrać Tesla S Plaid na 24 godziny. No więc tutaj też absolutny minimalizm. 17-calowy monitor, który wszystkim steruje. Nie ma żadnego fizycznego przycisku, tak jak już wspomniałem. Nie ma nawet dźwigni do włączania wycieraczek, ponieważ robi się to o tutaj tym. Tylko jak to się A, dobrze, ok, włączyliśmy i co, jak to wyłączyć teraz? Jest, udało się. Klakson nawet jest nie centralnie tutaj, tylko w tym miejscu. Co ciekawe, tym klaksonikiem można się fajnie pobawić, ponieważ jak sobie tutaj wejdziecie w zabawy i sobie włączycie dźwięk klaksonu, to mamy na przykład kozę i uwaga, autentycznie słychać wtedy kozę. Natomiast paranoją niestety są dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że żeby dostać się do samochodu, to nie macie żadnego kluczyka w kieszeni, tylko kartę. Kartę najpierw musicie przyłożyć, żeby samochód otworzyć, a potem musicie ją położyć w tym miejscu, żeby w ogóle auto odpalić. Wtedy wystarczy, że naciśniecie pedał hamulca, nie trzeba już żadnego start-stop, tylko auto jest odpalone. Co jeżeli nie macie karty? Nie ma tu tradycyjnego kluczyka takiego, który działa zbliżeniowo i trzymacie go tylko w kieszeni, wciskacie start-stop. Natomiast na szczęście jest aplikacja w telefonie, wystarczy, że wsiądziecie do auta, samochód rozpoznaje aplikację w telefonie, wasz telefon i możecie jechać bez przykładania czegokolwiek tutaj, gdziekolwiek. To, co jest fajne, to jest znowu to, czyli ładowarka indukcyjna jedna, ładowarka indukcyjna druga. Widzicie fajnie telefon, nic się tu nie przemieszcza, bo nie jest gumowane, tylko znowu jest taka mikrofibra, tudzież alcantara.
Ładne jest to wykończenie tutaj. Fajne jest to, że cały ten panel się zasuwa. Wygląda to ładnie, minimalistycznie. Tu jest miękkie, przyjemne, fajne, ale znowu pojawiają się takie elemenciki jak to gdzieś tutaj zagniecienie skóry i delikatnie odstający panel, które jeszcze w takim miejscu, gdzie dobrze widzicie zegary, bo wieniec kierownicy ich nie zasłania, dodatkowo rzucają się w oczy i Was po prostu irytują, bo przecież macie do czynienia z samochodem, który jest wart 700 000 złotych. Natomiast bez dwóch zdań jest pierdyliard razy lepiej niż było w poprzedniku. Miękko, przyjemnie, fajnie. Naprawdę jest tu znacznie mniej rzeczy takich, do których można się przyczepić, niż miało to miejsce w pierwszej generacji, która po prostu była zrobiona dziadowsko. Co? Czas na romans. Włączacie sobie kominek, zaczyna gorące powietrze lecieć i możecie się poczuć, jakbyście siedzieli w domu przed kominkiem. Więc tego typu macie kino na przykład. Możecie sobie odpalić tutaj Netflixa, YouTube'a, znowu Twitcha na tym wielkim ekranie, czekając na przykład na naładowanie samochodu. Niestety podczas jazdy to nie działa. Znaczy niestety, no. Może nie używajmy słowa niestety, no raczej byłoby to dosyć rozpraszające. Macie nawet gry, w które możecie sobie zagrać. Na przykład Polipotię, proszę bardzo, graj. Włączacie sobie Polipotię i możecie sobie się pobawić. Approve. Proszę bardzo. New game. Zebasi. Peak. Loading word. Normalnie, regularna gra. No będziecie zachwyceni, a Wasze dzieci jeszcze bardziej w momencie i to wszystko działa naprawdę fantastycznie, ponieważ jest to oparte na tym samym procesorze, na którym pracuje na co dzień PlayStation 5. I co więcej, możecie tutaj sobie pady z PlayStation 5 podpiąć do tego i po prostu siedzieć i sobie napierdzielać w gierki, podczas gdy Wasz samochód na przykład się ładuje, albo najzwyczajniej w świecie, gdy żona Was wkurzy i będziecie chcieli sobie odpocząć chwilę w zaciszu swojego samochodu. Jak teraz z tego wszystkiego wyjść? Jest, udało się. Widzicie? Szybciutko. Pach i cias. Wszystko. Spotify, TuneIn, Tidal, Apple Music, rejestrator, który tutaj tą kamerą rejestruje to, co dzieje się na przykład we wnętrzu samochodu. Zabawy. Ciekawe jeszcze, jakie zabawy tutaj mamy. Szkicownik. No proszę, jeżeli Was nie interesują filmy, nie interesują Was gry, ale macie duszę artysty, no to tak jak ja na przykład, no to możecie sobie na przykład coś, porysować, nie? Samochód to jest. No co wy, no naprawdę? Tu są drzwi przecież, a to są felgi. I on jedzie w tamtą stronę. No dobra, czas ruszać w drogę. Wsiadacie w normalnym samochodzie, ustawiacie sobie fotel, ustawiacie sobie kierownicę, lusterka, naciskacie gaz i jedziecie. Tu niestety nie jest to takie proste, ponieważ jeżeli chcecie... jeszcze ma przedni bagażnik, zapomnieliśmy Wam pokazać. A to dlatego, że nie ma żadnego pilota, z którego można go otworzyć, ani żadnej dźwigienki, tylko trzeba to zrobić dokładnie z tej pozycji. No nic, już nie będziemy teraz wysiadali. No więc, jeżeli chcecie ustawić sobie lusterka, to niestety też robicie to z tej pozycji. Czyli co? W ten sposób najpierw lewe i tutaj tym joystickiem sobie ustawiacie lewe lusterko. Nie, teraz prawe się reguluje. I to, tak trzeba regulować. O Jezus, jakie to jest nieintuicyjne i dziadowskie. Wychodzimy z tego. Blokada szyb wzdłuż lusterka, wyświetlacz, jeszcze wyświetlacz chciałbym sobie, może być bardziej skierowany w kierunku silnego, ale może być też, jeżeli pasażer chciałby sobie na przykład pograć, w kierunku pasażera, odchyla się w jego kierunku, a teraz jednak jak jadę, no to wolałbym zdecydowanie mieć go w swoją stronę, czyli wyświetlacz w moją stronę, w 3 pozycjach może być. Świetnie działa, naprawdę. Ok, i co? Tak jest. Dobrze, i teraz bym chciał tak. Jest, doszliśmy do tego. No bardzo intuicyjne i proste. Rejestrowanie wyłączone, Sentry. Sentry Mode korzysta z czujników zewnętrznych kamer pojazdu w celu wykrywania i informowania o podejrzanej aktywności lub poważnym zagrożeniu dla zaparkowanego pojazdu. Dobra, do dupy. Schowek. Też jak chcecie otworzyć schowek, to nie macie do tego żadnego przycisku, choćby tutaj gdzieś ukrytego jakiegoś, tylko musicie kliknąć samochodzik, sterowanie włączyć i dopiero otworzyć schowek. Zamiast jeden raz wciskacie 3 razy. To proste i logiczne, nie? Według mózga oczywiście. No i regulowanie. Dobra. Pedały i układ kierowniczy. Przyspieszenie. Mamy 3 tryby jazdy. Chill, Sport, Plaid i tryb Dragster. Dopiero uruchomienie trybu Dragster pokazuje tutaj tryb wyścigowy. Osiąganie najwyższych osiągów silnika. Pozostało minut. Ile? 31?
Czyli zanim zrobicie te 2 sekundy do setki, jak podaje producent, to musicie najpierw wejść w ten tryb dragster i odczekać odpowiedni czas, kiedy bateria będzie odpowiednio nagrzana i będzie miała pełnię swoich możliwości. Wow! Muszę to wszystko tłumaczyć na postoju oczywiście, ponieważ jakbym jechał, to będziecie mi pisali, że się nie skupiam na jeździe, tylko sobie grzebię tutaj w ustawieniach. No więc, już tłumaczę. Zawieszenie adaptacyjne polega na tym, że macie auto, komfort, sport albo tryb zaawansowanego zawieszenia. Możecie też sterować sobie wysokością zawieszenia. Polega to na tym, że możecie go podnieść, żeby przejechać na przykład przez jakąś przeszkodę, ale on i tak będzie się obniżał, ponieważ ma pneumatykę, automatycznie w momencie, kiedy będziecie osiągali wyższe prędkości. A to też po to, żeby zminimalizować ten opór powietrza. Autopilot, kliknij asystenta, kliknij raz, odstęp tempomatu, oczywiście najmniejszy, no jak zawsze. Asystent kierowania, dostosuj Summon Beta, tryb gotowości, ustawienie prędkości, ograniczenia prędkości, aktualna prędkość. No tych ustawień jest do cholery jasnej tyle, że to po prostu reflektory przednie automatyczne. Wyświetlacz też jest dobrze, jasny, ciemny, automatyczny oczywiście. Jasność 100%, automatyczna, obrót wyświetlacza, podróże. O, zmienił nam się kolorek ładnie. Podróże, nawigacja, bezpieczeństwo, serwis, oprogramowanie. Dobra, jedźmy. I w ten oto sposób już po 2 godzinach ustawiania wszystkiego jesteście gotowi do drogi. No to ruszamy. Zanim ruszycie, to też macie jeszcze tutaj zgryz pod tytułem, gdzie jest jakakolwiek skrzynia biegów, gdzie się dy, ry, ny i py wciska. No więc tu macie samochodzik i samochodzik trzeba przesunąć w górę ekranu. Kurwa. Dobra, wyczyściłem. Jak przesuniecie go w górę ekranu, to macie D do przodu. Jak go przesuniecie na środek, to jedziecie do tyłu. Jak chcecie ny, no to musicie, o, tutaj to przytrzymać i się włącza ny. Jak chcecie py, to tak. Ale jest prostszy sposób na to. Tutaj jest taki panel, widzicie? Niby widzicie tylko, że to jest włącznik świateł awaryjnych, ale jak go dotkniecie, no to pokazują Wam się literki i zdecydowanie wygodniej się to z tej pozycji obsługuje. Skrzynię biegów. Uff. Ja wiem, dlaczego to auto ma... Jezus Maria, dramat to jest ta kierownica. Się wszystko od razu przypadkowo da nacisnąć. O! Zapomniałem, że nie mam góry kierownicy. Jest to drugie auto tak naprawdę z taką kierownicą, a czy pierwsze albo drugie, zależy jak patrzeć. Kierownicę podobną, czyli wolant, ma również Lexus RZ. Różnica jest taka, że tutaj mamy klasyczną kolumnę kierownicy, czyli kierownica jest połączona z przednimi kołami. Natomiast w Lexusie RZ to jest steer-by-wire bez żadnego mechanicznego połączenia, więc tam jest to o tyle fajne, że jak jedziecie z małą prędkością i skręcicie kierownicą na przykład, kurna, tu kierunkowskaz, i skręcicie tylko tak kierownicą, to macie pełen skręt, a tu nie macie pełnego skrętu, więc jest przedziwne manewrowanie przy mniejszych prędkościach, na przykład w mieście, czy parkowanie. No po prostu brakuje Wam tutaj wieńca kierownicy. Plus tego jest taki, że widoczność jest rewelacyjna. I na zegary, akurat fajnie, że tu nie jest tak jak w Tesli Y czy w Tesli 3, że prędkościomierz macie tutaj, tylko tutaj przed sobą, przed kierownicą, a w zasadzie przed wolantem widzicie idealnie całe zegary i widoczność do przodu też jest jakby trochę lepsza. Kierunkowskaz. Za każdym razem, jak chcę go włączyć, to muszę się zatrzymać, żeby znaleźć przycisk. O! I teraz już zaraz będę mógł jechać. Dobrze, wjeżdżamy na płyty. No i powiem Wam, że zmontowana jest nawet nieźle. Ponieważ nic tutaj nie lata i nie trzeszczy w środku, natomiast zawias jest zestrojony zdecydowanie sztywno, pomimo pneumatyki. Jedziemy w ustawieniu komfortowym i sztywność nadwozia i całej konstrukcji i sztywność zawieszenia, no powiem Wam, że tego się nie spodziewałem. Byłem pewien, że to taki bardziej komfortowy środek transportu, a tutaj to niektórymi samochodami, tego typu limuzynami, które mają ponad prawie 3 metry rozstawu osi, to się nad tym przelatuje, przepływa. A tutaj ewidentnie ten zawias jest tak bardziej sportowo zestrojony. To co dopiero musi być, jak wejdziemy w tryb standard, sport. Fotel dosyć wygodny, chociaż ma bardzo ograniczony zakres regulacji. W zasadzie możecie go tylko podnieść, opuścić, pochylić bardziej lub mniej oparcie. Nawet zagłówek się nie reguluje, ale zobaczcie, jest na właściwej wysokości. No może mnie mógłby tam parę centymetrów więcej jeszcze do czubka głowy dostawać.
Przestrzeni tutaj jest mnóstwo, jeżeli chodzi o nawet nad głową, na ramiona, na nogi. Tutaj mam pełną swobodę, nawet kolano nie dotyka mi tutaj tego konsoli środkowej, więc pod tym względem naprawdę spoko. Schoweczek jest dosyć głęboki. No, generalnie pomimo tego dużego minimalizmu to wnętrze sprawia wrażenie estetycznego, komfortowego, schludnego i dobrze wykonanego, dosłownie poza paroma elementami takimi jak to. Wiem, że niektórym użytkownikom zdarza się zepsuć to. Znaczy to się samo psuje, to nie oni psują. To znaczy nie chowa się w ogóle ta klapka. Natomiast tu jest jakiś schoweczek dodatkowy, to można sobie chyba przesuwać. O, zobaczcie, i tam się... Wow! Patrz, jaki tutaj schowek jest jeszcze. No fajnie to jest pomyślane. Inaczej się powinno ustawiać fotel do takiego volanta, wiecie? Bo normalnie jakbym miał teraz kierownicę, to byłoby ok, bo bym sobie tak ją wycentrował, tutaj nadgarstek. A tutaj czuję taki trochę przykurcz rąk jakby, więc powinienem sobie... O, teraz jest jakby troszkę... No może za bardzo. O, teraz jakby troszeczkę lepiej. No dobra, i co my musimy tutaj zrobić, żeby włączyć sobie autopilota? O, jest, patrzcie, włączył nam się autopilot chyba, tak? Tak, i u nas każe trzymać kierownicę. W Stanach Zjednoczonych, w Niemczech już są przepisy pozwalające na autonomiczną jazdę, że rzeczywiście w pewnych warunkach, na pewnych drogach przepisy pozwalają Wam puścić kierownicę i samochód nawet nie domaga się trzymania jej w dłoniach, bo najzwyczajniej w świecie już ten poziom 3 autonomii radzi sobie nawet z wyprzedzaniem na przykład. Zobaczymy, jak tutaj będzie. Za chwilę dojedziemy do ronda. Czy ona w ogóle wie, że dojeżdżamy do ronda? I czy sobie na tym rondzie da radę? Znaczy w sumie na nawigacji nie ustawiliśmy żadnego celu, więc wie jak będzie. Na pewno zwolniła, ale tu nie bardzo już wie, co ma zrobić. Niemniej my przejmiemy sterowanie w tym momencie. Dobrze. Niech będzie. Podobno już akurat ta autonomia najbardziej zaawansowana tutaj odczytuje również, oprócz znaków drogowych, sygnalizację świetlną, więc gdyby gdzieś pojawiło się światło czerwone, to by się zatrzymała, ale po tym, co tutaj wyprawia na tych rondach i w niektórych momentach, no to nie jestem pewien, czy bym jej zaufał, co? I na przykład wchodzi w zakręt, ma ustawione 80 na godzinę, ale twierdzi, że to dla niej za dużo, więc sobie utrzymuje 60 na godzinę. No, widzicie, jak powoli zwiększa tą prędkość? Nie nagle, żeby dobić do tych 80, tylko powoli. Natomiast absolutnie zwariowany jest system rozpoznawania znaków. Tutaj mamy cały czas 70, a on 50, 70, 50, 70, 70, 50. I ciągle tak krąży pomiędzy tym 50 a 70. Stwierdziła, że 50. Pierdolę. Ja jebie. Mać! A jeszcze nie mamy pełni osiągów. Mać! Przysięgam Wam, człowiek jeździł różnymi samochodami, McLarenami 720S, które miały powyżej 700 koni mechanicznych, Porschami Turbo S, różnymi elektrykami, Porsche Taycanami Turbo S, które były bardzo szybkie, Renault. Aż naprawdę mi brakuje po prostu słów do opisania tego, co się dzieje w tym samochodzie w momencie, kiedy robicie to. Przysięgam, zmienia się światy. A jeszcze zaraz zrobimy to od 0 do setki i zobaczymy, jak wypadnie. A zanim to zrobimy, to jeszcze chwilka o tej baterii. 95 kWh. To jest dużo. Nawet jak na taki samochód, ona waży 2 tony 150 kg, więc też lekka nie jest, ale jakoś niebywale ciężka też nie. Według Tesli wystarcza to na przejechanie około 600 km na jednym ładowaniu. W zimowych warunkach wiadomo, że będzie trochę gorzej. Niemniej i tak będzie lepiej niż w poprzedniku, ponieważ po pierwsze poprawiono tutaj zarządzanie energią, jeżeli chodzi o ten akumulator, a po drugie zupełnie inaczej skonstruowano pompę ciepła. Wyobraźcie sobie, że w drodze różnych eksperymentów pochylono chłodnicę od pompy ciepła i tym samym zwiększono troszkę jej powierzchnię, tego powietrza, które łapie, i jej wydajność wzrosła aż o 50%, więc zasięg zimą się poprawił. Niemniej i tak, jeżeli będziecie jechali w zimowych warunkach i na przykład autostradą, to w życiu nie macie co marzyć o tych 600 km, to będzie bardziej takie 400.
Ale tak jak teraz, słuchajcie, jedziemy sobie, mamy jeszcze 350 km zasięgu, a dokładnie tak wygląda bateria, czyli jest jej jeszcze jakieś, ile? 60%? 70 może, powiedzmy. A teraz wjeżdżamy na autostradę. Mamy przez Fundację Fun and Drive założony limit prędkości do 140 km na godzinę, ale ja chciałem Wam jedno tylko pokazać, co się stanie w momencie, kiedy w tym trybie, którym jedziemy teraz, czyli tryb wyścigowy, co się wydarzy, jak przy 50 na godzinę wciśniemy pedał gazu. Panowie i panie, żegnamy Was, przenosimy się do innego świata. Już 140. Tego nie da się opisać słowami, to naprawdę trzeba po prostu przeżyć. To jest tak jak roller coaster na początku wciąga Was kolejką wysoko na górę, nie? A potem bezwładnie z tą kolejkę spuszcza, że ona przyspiesza do 100-110 na godzinę w czasie właśnie 2 sekund. To jest dokładnie takie uczucie. Natomiast osiągnięto najwyższe osiągi silnika, no to teraz jedziemy na 0-100. Natomiast jeżeli chodzi o taką cichość poruszania się ją, no to powiem Wam, że myślałem, że jest ciut ciszej. O, może tak powiem. Przede wszystkim słychać szum powietrza opływającego nad wozie, ale też szum od podwozia, czyli prawdopodobnie głównie od opon. Natomiast nawet jadąc w takich warunkach, czujecie, że samochód jest sztywny, że to zawieszenie ma zdecydowanie sztywniejszą, bardziej sportową charakterystykę, bo przenosi drgania nawet delikatnie na kierownicę. Zobaczcie, może widzicie nawet w kamerze, że ona po prostu drży. Więc nie jest tutaj tak komfortowo, jakbym tego oczekiwał od samochodu za 700 czy 800 tysięcy. Porsche Panamera, czy Porsche Taycan, czy Audi e-tron GT przy tych prędkościach gwarantują Wam dużo większy spokój, dużo większy komfort, dużo większą ciszę i je prowadzicie po prostu mając wrażenie, że jedziecie luksusowym, ale szybkim autem. A poczekaj, a jak chcę właśnie, zmieni teraz pas na przykład sama? Proszę, chcę zmienić pas. No i co? O, zmieniła, wyłączyła kierunkowskaz. Ok, czyli trzeba włączyć kierunkowskaz i jej trochę pomóc. I jeszcze bardzo duży opór stawia kierownica w momencie, kiedy macie włączonego autopilota, a jednak coś chcecie zrobić sami, czyli na przykład zmienić pas ruchu. To jest tak duży opór, że naprawdę trzeba sporo siły użyć, żeby przekonać samochód do tego, żeby na przykład zmienił pas ruchu. No dobra, ten komunikat tutaj. Tryb wyścigowy, osiągnięto najwyższe osiągi silnika, wskazuje na to, że możemy przeprowadzić próbę 0-100. To 3, 2... O, w stronę słońca pokazuje, że jedziemy. No to py... O kur... Już! 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 I to trwało aż 2,5 sekundy. To jest fatalny wynik. To jest pół sekundy gorzej niż podaje producent. W oficjalnych danych znajdziecie informację, że od 0 do 60 mil robi w 1,99, czyli poniżej 2 sekund. No ale 60 mil to nie jest 100 na godzinę, więc w europejskich informacjach prasowych pojawia się informacja, że od 0 do setki Tesla S-Plaid przyspiesza w 2 sekundy i 1/10. No zawracanie z tym wolantem to jest jakaś katastrofa. I teraz kurna ry szukamy. Jest ry, dobra. I wszystko trwa 8 razy dłużej przez ten wolant i przez to poszukiwanie tego ry, ny, dy, a już w ogóle robienie tego z ekranu to jest jakaś katastrofa i porażka. Jedzie właśnie samochód, nadjeżdża, przepraszam Pana bardzo. Już wykręciłem, przepraszam bardzo, już. Trwało to lata świetlne. Już. Naprawdę, tyle trwa przyspieszanie do setki. Ale chyba tego nie zmierzyliśmy, wiecie? 2,63 spadają jej osiągi. Już. I to nadal są naprawdę zakresy dalekie od tego, o czym komunikuje Tesla. Czyli 2,5-2,6 sekundy, najlepszy czas, jaki zrobiliśmy, to tam 2,4. Wierzę, że da się zrobić lepszy czas. To jest kwestia pewnie tego, że jest zimno, opona, no różne czynniki odgrywają tutaj rolę. Jakbyśmy mieli może 18 stopni na zewnątrz, byłoby inaczej i opona by lepiej kleiła, chociaż nie czuć w ogóle, żeby ona się ślizgała. Naprawdę trudno jest opisać wrażenia
z tego przyspieszenia do setki. Nie osiągnęliśmy tego fabrycznego przyspieszenia, które podaje Tesla, czyli w okolicach 2,1 czy 2,2, ale 2,1 a 2,5 sekundy to naprawdę jest żadna różnica. To są tylko 0,4 sekundy. Myślę, że w odczuciach byłoby już to w zasadzie to samo, natomiast wszystkie wnętrzności przywierają Wam do kręgosłupa, naprawdę. To jest niebywałe. Mnie już mieszki włosowe już mi powypadały wszystkie podczas tych 3 czy tam 4 prób. Silny do tej pory się nie obudził. To jest coś niebywałego. Nie zmienia to faktu, że ten samochód jest po prostu kompletnie bez sensu. To jest samochód dla geeków komputerowych, dla wariatów, dla świrów, dla wyznawców Tesli. Nie bez powodu mówi się o czymś takim jak Kościół Tesli i wyznawcy Tesli. Bo naprawdę poza tym, że ma taki ekranik i poza tym, że ma 2 sekundy do setki, to absolutnie niczym szczególnym się nie wyróżnia. Przy prędkościach autostradowych czy tudzież ekspresowych jest głośny i dużo mniej komfortowy i dużo mniej wytchnienia daje kierowcy niż te samochody europejskie, choćby elektryki Mercedesa, BMW czy Audi albo Porsche Taycan. To jest raz. 2, doceniam to, że nie wiem, ma fajną przestronność i minimalistyczne to wnętrze, ale niesamowicie to, że absolutnie wszystkim muszę sterować stąd, a dodatkowo jeszcze na przykład ten wolant przesłania mi ten przycisk tu. No, pozbyć się z samochodu już klasycznych dźwigni do włączania kierunkowskazu, klasycznej kierownicy, to jest fajne na tor. Ale nie jeździcie kupując Teslę S-Plaid na tor Silesia Ring po to, żeby się pościgać. Jeździcie w codziennym życiu po autostradach, po mieście, po jakichś węższych, krętych drogach. Wtedy przydaje się normalna, okrągła kierownica, a nie taka z gry komputerowej. Fajnie, że możecie sobie tutaj podłączyć kontrolery PlayStation, albo że ma wgrane gry, albo kominek. I co z tego? Przecież nie jedziecie takim samochodem 2000 km i nie zatrzymujecie się co 100 km i pogram sobie. Tylko wtedy bierzecie smartfona i odpisujecie na maile, odpisujecie na SMS-y, a nie gracie, przesuwając palec albo z joystickiem w ręku. Na Boga! Więc jest to przerost formy nad treścią. Auto dla wyznawców kościoła Tesli i kościoła Elona Muska. Jeżeli on jest dla nim Bogiem, bo sobie wymyślił coś tak wyjątkowego jak Tesla, okej, ja to szanuję. Natomiast poza tym przyspieszeniem, absolutnie po prostu jeżącym włosy na karku, to ten samochód nie ma w sobie nic specjalnego. Wręcz irytuje paroma rzeczami, takimi jak włączanie kierunkowskazów stąd albo obsługa wszystkiego z tego wielkiego ekranu. A jeszcze na koniec włączyliśmy sobie nawigację i zobaczymy, czy przynajmniej ten autopilot na tyle z nią współpracuje, że będzie wiedziała, że należy za 400 metrów skręcić? Chyba tak. Czy za 4 km? Może za 4 km? Tak, za 3 km 700. Dobra, pierdyknę sobie, dostępna w położeniu postojowym. Czyli nawet w Mahjonga nie zagram sobie, jak jadę na autopilocie. No po prostu co za bezsens, naprawdę. To może chociaż w Skyforce'a. W Skyforce'a też nie zagram. To może chociażbym coś sobie obejrzał. Poczekaj, tutaj jest Netflix. Też nic nie działa. Co więcej, wasze dzieci owszem mogą sobie grać tam na tamtym małym ekraniku, czy tam coś. Jak przez resztę jazdy? Trzymaj wolant. No przecież trzymam, no włączże go, włącz. No nie, no wyłączył mi autopilota teraz, debil skończony. No tempomat niedostępny, bo nie złapałem volanta i teraz nie mogę go w ogóle włączyć, tylko muszę się zatrzymać, wyłączyć auto, włączyć jeszcze raz i dopiero będę miał tempomat. No co za I co, nic tu nie zrobił? Nie można włączyć teraz tempomatu. No sobie... O, jest. A teraz na rondzie się nie chce włączyć. Doskonały jest ten autopilot Tesli, naprawdę. Dopracowany, świetnie się sprawdza również w polskich warunkach. Nie da rady tego. Zatrzymanie na światłach. O, wydawało mu się, że to jest światło pomarańczowe, mryga. No coraz lepiej, powiem wam. Autopilot petarda. Wszyscy się tak jarają. Tesla ma autopilota. Gówno ma nie autopilota. Przynajmniej w europejskich warunkach. Wierzę, że w Stanach, jak jest przygotowana pod tamtejszą infrastrukturę, to faktycznie może zdawać egzamin. W Europie możecie sobie w d***e wsadzić tego autopilota. Większość systemów autonomicznych w europejskich autach działa znacznie lepiej. Ten tu ani znaków nie potrafi rozpoznać, tak jak trzeba, tych ograniczających prędkość. Jak jest przejście dla pieszych i mryga pomarańczowa lampka, to każe wam się zatrzymać, bo myśli, że to jest, zaraz się zapali czerwone.
Nie trzyma pasa ruchu, na rondzie zostawić możecie albo felgę, albo się centralnie sobie przez rondo przeskoczyć, jak jest hopka. Good job, naprawdę. Jeszcze raz niech mi jakiś fanboy Tesli powie, że przecież to jest takie zajebiste auto, ponieważ ma autopilota. Dojeżdżamy do ronda, zobaczymy co zrobi ten genialny autopilot Elona Muska. No, tu, zachowawczo, dobrze, dobrze. I co teraz? O i no kur... Elon, jesteś Dziękuję, do widzenia.